Tak, więc a co to był, na czym co to był ten bojkot? Zaczyna się od tego, że samo słowo nawet pojawiło się nie od razu. I sądząc z relacji aktorskich, które nawet zostały, z częścią się zapoznałem, wyszła książka tycząca właśnie tych spraw. Oczywiście nie w piwie, ani w czytelniku, jak łatwo się domyślić. To co do jednej rzeczy nie mam wątpliwości, że bojkot zaczął się jako zupełnie spontaniczne zachowanie się ogromnej ilości ludzi, którzy oglądając telewizję, widząc, co w telewizji się dzieje, jak telewizja się zachowuje, co się mówi w telewizji, doszli do wniosku, że byłoby to obrzydliwe, gdyby oni się obok takich audycji pojawili. I tutaj ja nie mam wątpliwości co do tego, że start był zupełnie spontaniczny. Po pewnym czasie oczywiście to jakoś zaczęło się krystalizować wokół rozwiązanych stowarzyszeń. Trochę inaczej, gdzie indziej się zbierali i krystalizowały się te rzeczy u dziennikarzy, prawda, inaczej u aktorów i tak dalej. Tylko najbardziej spektakularny był bojkot aktorski właśnie. Aktora się łatwiej zauważa niż dziennikarza, że dziennikarz się nie odzywa, to trzeba ludziom uświadomić, że dziennikarz się nie odzywa, dziennikarze się nie odzywają, że tutaj ludzie porządni w tej telewizji czy w radiu właśnie nie występują, to trzeba ludziom uświadamiać. Natomiast to, że nie widzę aktorów, do których przywykli, no to narzuca się im samo przez siebie, pytają się, dlaczego ich nie ma, przeważnie sami się domyślają, dlaczego ich nie ma. No jak wiemy, żadna taka sytuacja nie może być kontynuowana zbyt długo i w nieskończoność ze wszystkich względów, poczynając od tego, że ludzie się męczą, na sytuacji życiowej tych grup się odbiło to przerażająco w wielu wypadkach. A nie można powiedzieć, żeby również i kultura polska nie ponosiła przy tej okazji jakichś strat, być może w tej sytuacji nieuniknionych. No i nastąpiło rozładowanie z tym, że te pierwsze kroki rozładowujące były zrobione z wdziękiem słonia w składzie porcelany przez prymasa Glebba, co wywołało u jednych oburzenie, u innych zdziwienie. Moja reakcja była taka, że mi się śmiać chciało. Ten pomysł, że tym objawem tego tradycyjnego zachowania się Polaka w czasie świąt będzie to, że usiądzie naprzeciw ekranu telewizyjnego. Było to niezwykle komiczne i groteskowe. No ale w rezultacie bojkot się zaczął rozładowywać z takim cichym zezwoleniem autorytetów moralnych środowiska. A byli ludzie, którzy do dzisiejszego dnia nie chcieliby już tam się więcej w tej telewizji pojawić, chyba żeby się wszystko zmieniło. No ale to już ma charakter indywidualnych wyborów. To już nie jest to samo co bojkot środowisk całych.